Kryminalne opowieści. Podcast. Andy Polański zaprasza. Drodzy widzowie oraz słuchacze, doceniam każdą formę przekazu lub wsparcia, więc jeżeli ten podcast Ci się podoba, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz subskrypcję na YouTube lub ocenę na Spotify. Dziękuję i życzę udanego seansu. Filadelfia, rok 1987. Przenosimy się do miasta, które znało zarówno amerykański sen, jak i jego najciemniejsze koszmary. Założone przez kwakrów chrześcijańską wspólnotę pacyfistów, która wierzyła w równość, prostotę i braterstwo, miało być przystanią spokoju i wolności. Ale historia lubi ironię. W Filadelfii końca lat 80. zderzają się dwa światy: ideały z przeszłości i brutalna rzeczywistość współczesności. W centrum historia, uniwersytety, sztuka, ale im dalej na północ, tym więcej pustostanów, odrapanych fasad, porzuconych aut. Północna Filadelfia, gęsta, duszna, zaniedbana, wciąż żyje, ale inaczej. Tutaj dzieci bawią się na ulicach pod okiem matek, które wszystko widziały. Tutaj sąsiedzi patrzą przez firanki i czasem wolą nie widzieć wszystkiego. Na jednej z tych ulic przy Marshall Street stoi trzypiętrowy dom. Z pozoru nic niezwykłego. Cegła jak wszędzie, okna jak wszędzie. Może tylko zamek do piwnicy jest zbyt nowy, zbyt masywny. Może zapach trudny do nazwania, jakby coś długo było zapomniane. Może to tylko dom, w którym rzadko ktoś otwiera drzwi. Jego właściciel to człowiek znany jako biskup. Nie z urzędu, ale z własnego przekonania. Założył własny kościół, niezarejestrowany, ale pełen żarliwych kazań. Prowadził modlitwy i jednocześnie inwestował na giełdzie. Budował wokół siebie aurę mędrca, który zna odpowiedzi i który wie, jak ukrywać pytania. Niektórzy mówili, że to po prostu dziwak, inni, że geniusz. Byli też tacy, którzy zaczynali coś podejrzewać, ale słowa grzęzły im w gardle. Bo to takie miejsce i taki czas, kiedy wiele rzeczy zostaje między ścianami. W tym domu była też piwnica, niewielka, schodząca głęboko, o konstrukcji nietypowej dla okolicy. Czasem z dołu dobiegały dźwięki, czasem tylko zapach, czasem coś jeszcze, trudnego do nazwania. Ale nikt nie pukał do drzwi. Zanim jednak opowiemy o tym, co ukryto pod podłogą, zanim padną nazwiska i wydarzenia, zanim usłyszymy szepty przeszłości, które nie chciały wybrzmieć, najpierw usiądźmy spokojnie, weźmy głębszy oddech i posłuchajmy tej historii od początku. Tak, jak wydarzyła się naprawdę. Listopadowy wieczór w Filadelfii, temperatura spada, powietrze jest wilgotne, ulice północnej części miasta zlewają się z nocą. Lampy świecą słabiej niż zwykle, jakby oszczędzały prąd, albo raczej nie chciały pokazać za dużo. Miasto oddycha cicho, ale nie śpi. Josefina Rivera, 25 lat, wychodzi z mieszkania. W kieszeni kilka drobnych, w głowie lista rachunków, które nie mogą czekać. Ma dzieci, ma przeszłość i ma nauk, który czasem wygrywa. Tego wieczoru staje na rogu Late Avenue i 3 Street. Zna tę trasę, zna ten układ. Szybki zarobek, szybki powrót. Tak miało być. Zatrzymuje się samochód. Buick, granatowy, czysty, z wyraźnym śladem konserwacji. Nie luksus,
ale dbałość. Kierowca, mężczyzna, starszy od niej, czysty, dobrze ubrany. Nie wygląda jak typowy klient. Mówi spokojnie, cicho, niemal szeptem. Oferuje dobrą stawkę. Józefina waha się przez sekundę, może dwie, po czym wsiada. Siada na przednim fotelu i zapina pas. Silnik rusza, a światła uliczne przemykają w jej oczach jak świetlne smugi. Mijają zamknięte sklepy, kościoły, mural z hasłem God loves you nad odrapanym murem. Józefina patrzy przez okno. W głowie pojawiają się obrazy dzieci. Ich śmiech, ich łzy. Czuje wyrzuty, ale też ulgę. $20 to więcej niż nic. Auto skręca w Marshall Street. Ulica jest pusta, domy ciemne. Przystają. Wysiadają z samochodu. Dom z zewnątrz wygląda zwyczajnie, choć coś w jego proporcjach jest niepokojące. 3-piętrowa kamienica z cegły, drzwi frontowe ciężkie, lakierowane na ciemno. Mężczyzna otwiera zamek, powoli, z namaszczeniem i zaprasza ją do środka. Wnętrze jest ciche, za ciche. Brakuje dźwięków typowych dla mieszkania. Nie słychać radia, telewizora, lodówki, ściany są puste. Farba łuszczy się na ścianach. W korytarzu unosi się dziwny zapach. Mieszanka stęchlizny, metalu i czegoś bliżej nieokreślonego. Józefina rozgląda się. Dywan w salonie przydeptany i brudny. Zasłony ciężkie, zaciągnięte. Na stole leży Biblia i jakiś brulion z zapisanymi modlitwami. W kącie rozłożony materac, niedbale przykryty kocem. Krótka rozmowa, parę słów, potem mężczyzna znika jej z pola widzenia. I nagle ciemność. Czuje uścisk, dłoń zaciska się na jej gardle. Wszystko dzieje się bardzo szybko. Walka, strach, przebłyski światła, a potem ciemność. Józefina budzi się, nie wie, ile czasu minęło. Leży na zimnym betonie, jej nadgarstki i kostki są obolałe. Czuje metal. Łańcuch? Wokół cisza, ale nie absolutna. Gdzieś w oddali dźwięk kapania wody. Głos. Może czyjś oddech. Nie wie jeszcze, gdzie jest. Nie wie, że znajduje się pod ziemią. W miejscu, które miało pozostać ukryte przed światem. A wszystko zaczęło się od jednej szybkiej decyzji. Od jednego przejazdu samochodem. Od jednego tajemniczego człowieka. I jednego domu stojącego przy Marshall Street. Przez długi czas była nieprzytomna. Czas nie miał znaczenia. W końcu coś się zmieniło. Pojawiło się drgnięcie palców i impuls. Płytki oddech. Józefinie Rivera wracała świadomość, mozolnie, jakby przeciskała się przez gęstą mgłę. Jej oczy otworzyły się powoli. W ciemności nic nie było widać, ale ciało wiedziało więcej niż wzrok. Wilgotna podłoga, ciężar na nodze i ten zapach spleśniały, duszący, wdzierający się do nozdrzy. Zanim pojawił się jakikolwiek głos, zanim coś się poruszyło, przyszły myśli. Nagłe, obezwładniające, rozszarpujące logikę. Gdzie jestem? Co się stało? Czy to znowu sen? Może coś poszło nie tak z towarem? Może to głód narkotykowy? Może ktoś ją porwał? Ale dlaczego? I gdzie są dzieci? Potem przyszły zmysły, coraz ostrzejsze. Chłód przeszywał jej kręgosłup. Każdy oddech smakował rdzą. A ciemność? Ciemność miała swoją fakturę. Była jak ciężka zasłona przyklejona do skóry. Czuła coś przy kostce. Metal. Ciężki i obcy. Próbowała się ruszyć, ale ograniczony zakres ruchu wywołał panikę. W jej głowie rozgrywały się sceny, wspomnienia, które nie chciały wracać.
Twarze klientów, których chciała zapomnieć. Zapach talku w przytułku, płacz dzieci, a teraz ten nowy dźwięk. Kapanie, równomierne, jak zegar, który nie odmierzał czasu, lecz przypominał, że czas w ogóle nie istnieje. W tym wszystkim absolutna cisza, ale nienaturalna, jakby ktoś stał bardzo blisko i tylko się przyglądał, jakby czekał. I wtedy szmer i coś jeszcze. Głos. Jesteś nowa? Zapytała kobieta z głębi cienia. Józefina nie odpowiedziała od razu. Nowa? Powtórzyła w myślach. To słowo nie miało sensu. Jak to nowa? Co to znaczy nowa w miejscu, którego nie zna, w którym się budzi przykuta do podłogi, w którym nie ma drzwi, nie ma światła, nie ma nadziei? Głos powtórzył pytanie, tym razem ciszej, bardziej niepewnie. Józefina poruszyła się, szukając źródła dźwięku, ale było zbyt ciemno. Poczuła napięcie w karku. Coś lub ktoś ją obserwował. Gdzie ja jestem? Zapytała w końcu. W dole, odpowiedział głos. Głos należał do kobiety. Ciepły, zmęczony, jakby zrezygnowany. Brzmiał znajomo. Nie dlatego, że wcześniej ją słyszała, ale dlatego, że to był głos, który znał ból. Z ciszy wyłaniały się kolejne dźwięki. Kroki, cichy szloch, odgłos łańcucha i jeszcze jeden oddech, inny niż jej własny. Józefina już wiedziała. Nie była tu sama. Czuła, jak jej ciało zaczyna drżeć. Nie z zimna, z przerażenia. Ktoś tu był przed nią, może więcej niż jedna osoba i może nikt nie zamierzał ich stąd wypuścić. Ale najgorsze było to, że nie znała zasad tego miejsca. Nie wiedziała, kim jest on, ani co zrobi, kiedy się obudzi. A najgorsze miało dopiero nadejść. Kiedy drzwi do piwnicy zaskrzypiały i rozległ się pierwszy odgłos kroków, wszystko wkoło zamarło. Józefina wstrzymała oddech. Wtedy pierwszy raz go usłyszała. Kroki były ciężkie, rytmiczne, jakby zbyt pewne siebie. Każde uderzenie buta o stopień niosło echo, które nie znikało od razu. Schodził powoli, ociężale, bez pośpiechu, jak ktoś, kto zna każdy centymetr przestrzeni, do której zmierza. Jak ktoś, kto robił to wiele razy. Z każdym dźwiękiem jej serce przyspieszało. Tętniło w skroniach, w gardle rosła gula. W myślach miała tylko jedno pytanie. Kim on jest? Mężczyzna zszedł na dół. W jego ręku błysnęła latarka, która przecięła ciemność niczym brzytwa. Promień światła przesunął się po ścianach, odbił od metalu, aż w końcu zatrzymał się na jej twarzy. Oczy Józefiny zmrużyły się instynktownie. Po długim czasie w ciemności światło było jak cios. Dzień dobry, powiedział spokojnie, niemal uprzejmie. Jak się spało? Józefina nie odpowiedziała. Ledwie oddychała. Jego głos był zbyt spokojny. Nienaturalnie spokojny. Jakby wypowiadał te słowa z obowiązku, a nie z empatii. Mężczyzna przyjrzał się jej uważnie. Jakby oceniał zwierzę w klatce. Jakby patrzał na nowe trofeum. Jego spojrzenie było chłodne, beznamiętne, precyzyjne. A potem poszedł dalej. Bez słowa podszedł do drugiej kobiety. Szarpnął ją za łańcuch, sprawdzając jego mocowanie. Coś zanotował w głowie, może coś mruknął. Po chwili wrócił do Józefiny. Nachylił się nad nią, światło raziło ją w oczy. W końcu zobaczyła jego twarz. Nie była zdeformowana, nie była potworna. To była twarz normalnego mężczyzny. I może właśnie to było najgorsze, że wyglądał zwyczajnie.
Jak sąsiad, jak listonosz, jak ktoś, komu podaje się rękę na ulicy. Zasady są proste, powiedział. Nie krzyczysz, nie kombinujesz, robisz co ci mówię i będzie dobrze. Jego oddech pachniał kawą i dymem. W powietrzu unosił się zapach jego ubrań, stęchlizna i coś metalicznego, niepokojąco znajomego. Potem odwrócił się i wyszedł, jakby nic się nie stało. Jakby był gospodarzem domu, a one nieproszonymi gośćmi. Drzwi znowu skrzypnęły, zapadła ciemność. Ale to już nie była ta sama ciemność. Teraz była pełna czegoś więcej. Strachu, obecności, oczekiwania. Cisza nie wróciła. Józefina usłyszała swój oddech i oddech innych. Było ich więcej niż myślała. I wtedy zrozumiała, to się nie skończy szybko. Z czasem Józefina zaczyna słyszeć więcej. Nie tylko dźwięki, ale wzory, rytmy. Kroki na górze regularne, miarowe, czasem szuranie, czasem radio, ale zbyt ciche, by zrozumieć słowa. Świat, który wciąż oddycha. A tu pod ziemią rzeczywistość, zatrzymana, uwięziona w betonie i metalu. Gdy wzrok przyzwyczaja się do mroku, a potem gdy snop latarki w czasie kolejnej wizyty mężczyzny przesuwa się po twarzach, Józefina zauważa ją, dziewczynę, która wcześniej mówiła. Młoda, może 19 lat, blada, z pośniaczoną twarzą. W spojrzeniu coś więcej niż strach, coś pękniętego, ale jeszcze nie martwego. Jestem Liza, mówi dziewczyna. Nie próbuj być mądra. On nie lubi, jak ktoś udaje. Józefina kiwa głową. Nie wie, co powiedzieć. Każde słowo może być ostrzem albo zasłoną. Ma ochotę zapytać, co to za miejsce, jak długo tu jesteś? Ale zatrzymuje się. Nie wie, czy Liza to przyjaciel, czy tylko kolejny element tej pułapki. W ciemności są też inne sylwetki. 3, może 4. Czasem tylko kaszel, czasem jęk. Jedna z kobiet mówi przez sen, bełkocze. Śni, wspomina, nie wiadomo. Głos zlewa się z kroplami, z oddechami. Nikt się nie przedstawia, ale są. Były tu już wcześniej, może miesiące, może tygodnie, a może całe życie. Józefina czuje, jak czas się rozpływa. W nocy myśli, że jest dzień, w dzień, że to może już inny rok. Umysł gubi się w rytmach ciała. Każda sekunda trwa zbyt długo. Każda minuta jest wiecznością. Oddech krótki, urywany, jakby powietrze było odmierzane przez oprawcę. Liza zaczyna szeptać więcej. Czasem mówi o mężczyźnie, czasem o innych kobietach. On testuje, mówi. Patrzy, czeka, aż się złamiesz. Testuje co? Józefina nie wytrzymuje. Liza nie odpowiada od razu. Zamyśla się. Wzrok ucieka w bok. Wszystko. Czy się kłócisz, czy pomagasz, czy panikujesz? Każda z nas coś znaczy, ale nie wiemy dokładnie co. Potem dodaje. Wiesz, on czasem mówi do siebie albo do nas, jakbyśmy były jego rodziną, jakby próbował coś naprawić, ale nie mówi o tym wprost, tylko robi swoje. To zdanie zostaje z Józefiną na długo. W tej piwnicy, gdzie nie ma kalendarzy, nie ma luster, nie ma drzwi, wszystko staje się symbolem. Nawet echo. Józefina zamyka oczy. Przez chwilę wyobraża sobie, że śpi na kanapie, że jest w ciepłym pokoju, że dzieci śmieją się gdzieś obok. Ale potem znowu przychodzi dźwięk, kroki i brzęk klucza. Nie wiadomo, która to pora dnia. W ciemności nie ma ranków ani wieczorów. Czas jest iluzją, którą zabiera pierwsza noc bez światła.
Józefina zaczyna dostrzegać drobiazgi, które wcześniej umykały jej uwadze. Rytm oddechu Lizy, drapanie paznokci o beton, szelest materiału, gdy ktoś zmienia pozycję. Cisza ma wiele warstw. Niektóre potrafią ciąć głębiej niż krzyk. Pewnego dnia nadchodzi coś nowego. Inny dźwięk. Stukanie talerzy, chrapliwy śmiech i głosy. Głosy z góry. To telewizor? Szepcze Józefina. Liza kiwa głową. On czasem zapomina, że nie jesteśmy głuche. Głosy brzmią zwyczajnie. Mężczyzna i kobieta rozmawiają o pogodzie. Ktoś się śmieje, ktoś kaszle. Dźwięk lodówki, otwieranych drzwi, szuranie krzesła. Normalność, na wyciągnięcie ręki, za cienką warstwą drewna i betonu. I właśnie to boli najbardziej. Kto to? Pyta Józefina. Liza wzrusza ramionami. Czasem przychodzą, my nie widzimy, ale on zachowuje się wtedy inaczej. Józefina nie wie, co to znaczy inaczej, ale kilka godzin później, jeśli to były godziny, już rozumie. Drzwi na górze otwierają się, kroki, światło latarki i jego głos. Macie szczęście, mówi. Byłem w dobrym nastroju. Zbiega po schodach, niosąc coś w rękach. Torba, plastikowa, ale ciężka. Rzuca ją na ziemię, coś się rozsypuje, może chleb, może jakieś resztki. Jedzenie ma zapach brudnych rąk i wilgoci. Zasady, przypomina. Dzielicie porówno i żadnych kłótni. Odwraca się do Józefiny. Patrz i ucz się. Liza podchodzi do torby, rozdziela jedzenie ostrożnie, jakby każda kromka miała wartość złota. Jedna kobieta wyciąga rękę zbyt szybko. Mężczyzna błyskawicznie reaguje. Uderza ją w ramię. Nie mocno, ale wystarczająco, by przypomnieć, kto rządzi. Mówiłem po kolei. Oczy Józefiny spotykają się z jego wzrokiem. Chciałaby coś powiedzieć, ale jej gardło jest puste. On tylko kiwa głową i wychodzi, zamykając drzwi za sobą. W ciemności zapada znów cisza. Tym razem jest cięższa niż wcześniej. Kolejny dzień, albo coś, co można by uznać za dzień, kiedy do piwnicy znowu zszedł. Inaczej niż wcześniej, bez jedzenia, bez słów. Niósł coś, stare drewniane krzesło. Zniszczone, jedna noga lekko się chybotała, jakby nie należało do tego świata. Postawił je na środku betonowej posadzki i odsunął się, jakby coś wystawiał na pokaz. Kobiety milczały. Józefina patrzyła na niego, potem na krzesło. Coś było w tym geście, coś teatralnego, jakby chciał, żeby to miało znaczenie. Będziesz się uczyć, powiedział. Jak zdobyć moje zaufanie? To była jego nowa faza. Miał już swoje zasady, ale teraz zaczęły pojawiać się lekcje. Józefina miała być pierwsza. Pomocnicą, jak powiedział. Miała rozdawać jedzenie, pilnować porządku, informować go, jeśli któraś z kobiet zaczyna się buntować. Nie chcesz tu zostać na zawsze, prawda? Zapytał. To masz szansę. Współpraca daje przywileje. Krzesło było symbolem. Gdy siadała, mówił do niej, dawał jej więcej. Gdy któraś z pozostałych próbowała coś powiedzieć, milczał. Albo karał. Józefina nie wiedziała, co bardziej ją przeraża. Zaufanie czy jego brak. Ale grała. Dla siebie, dla przetrwania. Liza szeptała wieczorami. Nie słuchaj go. On nie chce pomocy, on chce władzy i żebyśmy myślały, że coś znaczymy. Józefina nie odpowiedziała, ale wiedziała, że Liza może mieć rację. Z czasem inne kobiety zaczęły się dystansować. Każdy gest Józefiny, każde spojrzenie, każde słowo mogło zostać odczytane jako zdrada. Atmosfera w piwnicy gęstniała. Cisza stała się bronią. Czasem nocą słyszała szloch, czasem modlitwę, czasem tylko oddechy, zbyt ciche, by były spokojne. A on? On czasem zjawiał się tylko po to, by patrzeć.
Siadał na schodach w milczeniu jak widz, jak sędzia. I wtedy Józefina zrozumiała coś, czego wcześniej nie chciała do siebie dopuścić. To nie była piwnica. To był teatr, a one aktorki, które miały grać, dopóki starczy im sił. Czasem, gdy drzwi na górze się zatrzaskują, a w piwnicy zostaje tylko echo, kobiety wymieniają spojrzenia. Milczące porozumienie coś pomiędzy przetrwaniem a kapitulacją. Każda ma swój rytuał, jedne modlą się w myślach, inne liczą cegły. Józefina obserwuje. Notuje w głowie każdy szczegół, zmiany w zachowaniu, porę posiłków, ton głosu ich oprawcy. Któregoś dnia podczas wizyty mężczyzna staje nad nią z latarką. Nie patrzy jej w oczy. Mówi powoli, jakby recytował coś wcześniej zaplanowanego. Chcesz więcej? Musisz pokazać, że zasługujesz. W ręku trzyma coś, co wygląda jak mały zeszyt. Pognieciony, brudny, ale zapełniony drobnym pismem. Nazywa go rejestrem. Zapisuje w nich zachowanie każdej z nich. Józefina nie wie, czy to prawda, czy gra psychologiczna, ale notuje ten fakt. I zapamiętuje jeszcze coś. Jego palec wskazujący drży lekko, gdy pisze. Napięcie? Nerwy? Może choroba? Szczegóły zaczynają mieć znaczenie. Po jego wyjściu kobiety nie odzywają się przez dłuższą chwilę. W końcu Liza mówi cicho. On wszystko zapisuje. Myśli, że to nauka, że nas bada, ale to tylko jego paranoja. A może, odzywa się inna kobieta, szuka czegoś, co się powtórzy. Wzoru, słowa, klucza. To słowo zostaje z Józefiną. Klucz. Wie, że w tym miejscu nic nie dzieje się przypadkiem. Każda kara ma uzasadnienie, każda nagroda swoją cenę. Pyta o jego kościół, choć nic o nim nie wie. Pozwala mu się wygadać i on, ku zaskoczeniu, mówi coraz więcej. Mówi o grzechu, o kobietach, które go zawiodły, o tym, że przez kobiety Bóg milczy i że on ma misję. Ty możesz być inna, mówi do niej. Wtedy rozumie, to nie piwnica ma klucz. To jego umysł i jeśli chce przetrwać, musi znaleźć odpowiednie drzwi. Czas między krokami mężczyzny w górze a szelestem jego butów na schodach staje się ich jedynym zegarem. Gdy dźwięki ustają, pozostaje tylko myśl. Kiedy znów wróci i w jakim nastroju. Józefina zaczyna zauważać powtarzalność, rytuał. Rano brzęk kłódki, później cisza. Wieczorem odgłos spuszczonej wody w toalecie na górze. Wszystko, nawet najbardziej błahe szczegóły, stają się elementem przetrwania. Tego dnia, gdy rozlega się znajome szczękanie zamka, kobiety napinają mięśnie, jak przed uderzeniem. Schodzi powoli, w rękach trzyma małe pudełko. Jego krok jest spokojny, zbyt spokojny. Światło latarki omiata twarze. Macie szczęście, mówi. Dzisiaj święto. Kobiety milczą. On siada na schodku, otwiera pudełko, w środku garść krakersów, 2 banany i paczka chipsów. Dzielicie według zasług, mówi. Liza, ty podziel. Józefina patrzy, jak Liza ostrożnie rozdziela porcje. Kobiety śledzą każdy ruch. Każdy kawałek staje się symbolem nie tylko jedzenia, ale hierarchii. Józefina, podejdź, mówi mężczyzna. Chcę ci coś pokazać. Zbliża się ostrożnie. On wyciąga z kieszeni brudny zeszyt. To mój dziennik. Każda z was tu jest. Twoje imię, twoje reakcje, twoje myśli. Wzrok błyszczy mu jakby z dumą. Po co to robisz? Pyta cicho Józefina. Bo muszę wiedzieć, odpowiada. Muszę zrozumieć, kto jest gotowy, kto przetrwa. To zdanie zostaje z nią. Nie rozumie go w pełni, ale wie jedno. Nie może być tylko bierna. Jeśli chce przeżyć, musi grać. Obserwować, analizować, udawać.
Gdy wychodzi zamykając drzwi, w ciemności znowu zapada cisza. Ale w umyśle Józefiny coś się zmienia. Pojawia się plan. Józefina nie śpi. Od dawna sen nie przynosi jej ulgi, a noc nie różni się od dnia. Leży na boku, kolana przyciągnięte do piersi. Łańcuch lekko brzęczy przy każdym ruchu. Obok niej Liza oddycha nierówno, mamrocząc coś przez sen. Po drugiej stronie Jackie z zamkniętymi oczami, ale napiętym ciałem, jakby czekała na coś, co i tak nadejdzie. To właśnie w takich chwilach, kiedy niebo za oknem jest równie ciemne jak ściany wokół, rodzą się myśli. Długie, niekończące się łańcuchy hipotez, przewidywań, obliczeń. Józefina nie planuje ucieczki, jeszcze nie. Planowanie ucieczki byłoby naiwne, ale planuje coś innego. Pozycję. Wie, że to jedyne, co może jej dać jakąkolwiek przewagę. Zdobycie jego zaufania na tyle, by móc poruszać się swobodniej, być może nawet wyjść z piwnicy, choćby raz, choćby na chwilę. Zaczyna mówić do niego łagodniej, zaczyna zgadzać się z jego słowami. Pyta, słucha, reaguje tak, jak chce tego on. To teatr, ale teatr w tej piwnicy może uratować jej życie. Ty jesteś inna, mówi do niej pewnego wieczoru, patrząc jej prosto w oczy. Wiem, że to rozumiesz. Misję, moje zadanie. Józefina kiwa głową, w środku wrzask, ale twarz pozostaje spokojna. Tego dnia dostaje więcej jedzenia. I coś jeszcze. Możliwość zdjęcia łańcucha na kilka godzin dziennie. To wystarczy, by zacząć obserwować więcej. Zaczyna notować w myślach każde jego zachowanie. O której godzinie schodzi, co mówi, jak się porusza, z kim rozmawia dłużej, kogo ignoruje. Jaki zapach ma jego odzież? Czy wraca pod wpływem alkoholu, czy coś przynosi, czy czegoś brakuje? Wszystko jest ważne. Każdy szczegół może być fragmentem większej układanki. Liza zauważa zmianę. Co ty wyprawiasz? Syczy cicho, kiedy mężczyzna wychodzi. Myślisz, że jak będziesz mu schlebiać, to nas wypuści? Myślę, odpowiada Józefina, że jeśli będziemy czekać na cud, to tu umrzemy. Liza milknie, ale w jej spojrzeniu czai się żal i coś jeszcze. Może strach, że Józefina ma rację. Piwnica trwa, dzień za dniem, ale w głowie Józefiny coś się buduje. Krok po kroku, element po elemencie, bo każda gra ma zasady i każda klatka kiedyś musi się otworzyć. Józefina siedzi bliżej drzwi niż kiedykolwiek. Dostała tę pozycję po cichu, nie prosząc. Mężczyzna, którego imienia nie wypowiadają, jakby samo to mogło przywołać coś złego, uznał ją za najbardziej rozsądną. Tak powiedział. Tamtego ranka nie przyniósł jedzenia. Przyprowadził nową kobietę. Była drobna, młoda, nazywała się Agnes. Józefina spojrzała na nią, miała oczy zamglone, z twarzy nie znikało oszołomienie. Trzęsła się, a jej dłonie próbowały zasłonić nagie kolana. Patrzyła w górę, jakby nie mogła pojąć, gdzie jest. Jesteś nowa? Zapytała Liza cicho. Agnes uniosła głowę. Co to znaczy nowa? Nikt jej nie odpowiedział. Nie trzeba było. Józefina słuchała ich rozmów, krótkich zdań, szeptów między milczeniem, ale coś było nie tak. Mężczyzna nie zszedł od razu, nie przyniósł niczego więcej i nie powiedział, kiedy wróci. Cisza ciągnęła się godzinami. Agnes nie płakała, tylko siedziała skulona, jakby czekała na obudzenie ze snu. Jackie spojrzała na Józefinę. To jest, szepnęła. Sprawdza, jak się zachowamy. Wieczorem wrócił. Schody zaskrzypiały znajomo. Niósł ze sobą tylko jeden kubek wody. Tylko dla jednej z was, powiedział, stawiając go na środku podłogi. Wybierzcie. Milczenie.
przerywane tylko oddechami i przyspieszonym biciem serc. To była próba i wszyscy o tym wiedzieli. Józefina spojrzała na Agnes, w jej oczach nie było już tylko strachu. Była nadzieja, naiwna, ale prawdziwa. Józefina wiedziała, co musi zrobić. Podeszła do kubka, wzięła go do ręki i bez słowa podała Agnes. Mężczyzna przyglądał się w milczeniu, a potem skinął głową. Tej nocy łańcuch Józefiny został odpięty na całą noc, a w jej umyśle kolejne drzwi się uchyliły. Następnego dnia wszystko się zmienia. Nie spektakularnie, nie w huku i błysku, ale cicho, jakby ktoś przekręcił niewidzialny klucz w zamku. Józefina czuje to, zanim cokolwiek się wydarzy. Nie chodzi już tylko o łańcuch, o jedzenie, o miejsce przy drzwiach. Chodzi o sposób, w jaki on na nią patrzy. Jakby widział w niej coś więcej niż ofiarę. Jakby szukał potwierdzenia, że dobrze wybrał. Tego dnia schodzi do piwnicy z czymś w dłoniach. Coś owiniętego w szmatę. Kobiety milkną, wstrzymują oddech. Nikt nie wie, czego się spodziewać. Mam coś nowego, mówi. Dla ciebie. Podchodzi do Józefiny, odsłania materiał. W środku jest brązowy zeszyt i długopis. Pisz, mówi krótko. Zapisuj, co tu się dzieje. Chcę mieć porządek. Nie dodaje więcej, nie tłumaczy, ale Józefina rozumie. Ma być kronikarką, świadkiem, jakby jego sekretarką. Tak, odpowiada cicho. Zrozumiałam. Wieczorem, kiedy inne śpią albo udają, że śpią, Józefina otwiera zeszyt. Długopis drży w jej palcach. Pierwsze zdanie jest najtrudniejsze. Nie wie jeszcze, co ma znaczenie, a co nie, ale pisze. Pisze o Agnes, o tym, jak zasypia z otwartymi oczami, o Lizie, która zaczęła mówić przez sen, o Jackie, która wciąż nie patrzy nikomu w oczy. Pisze o nim bez imienia, o tym, kiedy schodzi, jak się porusza, jakim tonem mówi. Pisze o zapachu piwnicy, o czasie, który się rozciąga i kurczy, o ciszy, która boli bardziej niż krzyk. I z każdym kolejnym słowem odzyskuje coś, co jej odebrano. Swoją myśl, swoją obserwację, swoje istnienie. Ten zeszyt nie jest tylko zadaniem, jest też bronią, jedyną jaką ma. W kolejnym tygodniu pozwala jej wyjść na górę. Pod jego nadzorem, do kuchni, do łazienki. Z każdym krokiem Józefina liczy, ile drzwi, ile kroków do wejścia, jak szybko można sięgnąć po coś ostrego. Ale nie robi nic, jeszcze nie. Gra w jego grę. Dobrze, precyzyjnie, jakby rzeczywiście wierzyła, że jej miejsce jest tu, razem z nim. Jesteś posłuszna, mówi do niej któregoś dnia. I mądra. Potrzebuje takich kobiet. Józefina patrzy mu w oczy. Nie drży, nie cofa się. Zrobię wszystko, co trzeba, odpowiada. To nie kłamstwo, bo w tej chwili wszystko, co trzeba, oznacza tylko jedno – przeżyć. Po teście z wodą coś się zmieniło. Nie tylko w sposobie, w jaki mężczyzna patrzył na Józefinę, jakby była częścią czegoś większego, ale też w spojrzeniach innych kobiet. Nieufność pozostała, ale gdzieś pod nią rodziła się nowa emocja. Ciekawość, może nadzieja. Liza zaczęła mówić więcej. Szeptem, nocą, kiedy reszta spała lub udawała, że śpi. Opowiadała o swojej siostrze Deni i o ich wspólnej łazience, którą miały przemalować na błękitno, zanim Liza zniknęła. Jackie z kolei mówiła mniej, ale nocą, gdy Agnes nie mogła zasnąć, pozwalała jej trzymać się za rękę. Józefina słuchała uważnie, nie tylko słów, ale drżenia w głosach, pauz i westchnień. To nie były zwykłe rozmowy, to były rytuały przetrwania. Pewnego wieczoru, gdy zapadła cisza po zgaszeniu światła, Agnes odważyła się zapytać: jak długo tu siedzicie? Józefina spojrzała na ciemność. Długo, powiedziała tylko. Potem dodała: ale dłużej niż myślisz. Agnes milczała przez chwilę, po czym szepnęła: on wie, że się boję. Lubi to. On lubi mieć kontrolę, wtrąciła Liza.
Strach jest jak muzyka w jego świecie. Jackie odezwała się sucho. I dlatego nie dajemy mu koncertu. To było pierwsze zdanie, które brzmiało jak śmiech, choć nikomu nie było do śmiechu. Ale coś pękło. Bariera. Między nimi, między tymi, które wciąż tu były. Z czasem pojawiły się rytuały. Codzienna kolejność przekładania koców, rozciągania nóg, czekania na dźwięki z góry. Józefina zaczęła kreślić na ścianie znaki, kreski, punkty, system, który tylko ona rozumiała. Liczyła dni albo momenty, które chciała zapamiętać. Wspólnie tworzyły coś, co przypominało system. Nieformalny, kruchy, ale dający pozory ładu. Nie mówiły tego głośno, ale każda z nich zaczęła patrzeć na Józefinę inaczej. To nie był już tylko eksperyment przetrwania. To był cichy sojusz. A Józefina, choć nigdy nie chciała być liderką, powoli zaczynała nią być. Józefina nie spała. W ciemności spało się inaczej. Ciało odpoczywało tylko wtedy, gdy umysł pozwalał, ale tej nocy nie pozwalał. Agnes szeptała coś przez sen. Liza oddech miała płytki. Jackie spała z otwartymi oczami. To był jej sposób na czuwanie. Józefina czuła, że coś się zbliża. Rano usłyszały kroki. Inne. Nie ciężkie jak zazwyczaj, lżejsze, a potem głos kobiecy. Nowa. Mężczyzna przyprowadził kolejną kobietę. Była młodsza od pozostałych, może 18 lat. Wprowadził ją jak towar. Popchnął bez słowa. Dziewczyna potknęła się i spojrzała po twarzach. Była zbyt wystraszona, by zapytać, ale jej oczy już zrozumiały. Gdy drzwi się zamknęły, zapadła cisza. Nikt nie zapytał o imię. Jeszcze nie. Józefina po raz pierwszy poczuła złość. Nie strach, nie rezygnację. Złość, że to się powtarza, że każda kolejna dziewczyna znów musi przechodzić przez to samo i że on nie przestaje. W kącie Jackie szepnęła. Kiedyś popełni błąd. Józefina skinęła głową. Może właśnie wtedy, może już wkrótce. Józefina wiedziała, że to musi się wydarzyć. Nie dzisiaj, nie jutro, ale niedługo. Coraz częściej nie myślała już o przetrwaniu, ale o wyjściu. Nie marzyła o wolności, ona ją planowała. Każdy dzień przynosił nowe obserwacje. Wiedziała, kiedy mężczyzna schodzi do piwnicy, w jaki sposób trzyma latarkę, jak zamyka drzwi. Zauważyła też, że mężczyzna mówi coraz więcej. Nie do nich, do niej. Lubił być słuchany, a ona potrafiła słuchać uważnie. Opowiadał o swoim kościele, o swojej misji, o tym, że kobiety muszą być posłuszne, bo on je ocali. Czasem mówił z religijnym uniesieniem, czasem z obłędem w oczach, ale zawsze chciał, by ktoś go słuchał. Józefina udawała, że rozumie, kiwała głową, zadawała pytania, ostrożnie, nie za głębokie. Zaczynała być potrzebna. W piwnicy kobiety mówiły coraz mniej, ale spojrzenia były wymowne, zwłaszcza Jackie. W jej oczach był cień pytania, którego nie wypowiadała. Po czyjej stronie jesteś? Józefina nie odpowiadała. Jeszcze nie. Tamtego dnia, gdy mężczyzna zszedł na dół i podał jej latarkę, powiedział: pójdziesz ze mną, muszę coś kupić. Zaufam ci. Serce Józefiny zamarło, ale twarz pozostała spokojna. Dobrze, odpowiedziała. Chcę ci pomóc. Gdy wyszli z piwnicy, nie obejrzała się. Gdy zamknął drzwi, zapamiętała dźwięk, jakby zatrzasnęło się coś więcej niż tylko zamek. Po raz pierwszy od wielu dni zobaczyła światło dzienne i wtedy wiedziała już na pewno, to był pierwszy krok do końca tego koszmaru. Wyszli na podwórko, potem przez wąski korytarz prowadzący do ulicy. Świat był jasny, hałaśliwy, nieznośnie rzeczywisty. Józefina z trudem powstrzymała się od ucieczki. Wsiedli do jego samochodu. Buick wciąż stał tam, gdzie go zaparkował. Mężczyzna zajął miejsce za kierownicą i włączył radio. Leciały wiadomości.
Mówił coś o inflacji, o pracy, o tym, że świat się zmienia, ale on wie, co robi. Józefina tylko kiwała głową. Zatrzymali się na stacji benzynowej. Mężczyzna wręczył jej banknot. Kup mi hot doga i kolę, powiedział, a potem wróć. Jej dłoń drżała, gdy brała pieniądze. Skinęła głową. Weszła do środka, przez moment tylko patrzyła na sprzedawcę, a potem odwróciła się i wyszła tylnymi drzwiami. Nie obejrzała się, biegła. Do ulicy, do świata, do życia. Wbiegła do najbliższego sklepu i zawołała do kobiety przy ladzie: zadzwoń po policję, natychmiast. Tym razem nie była już tylko ofiarą. Była świadkiem i była początkiem końca tej historii. Dyżurny z 25 posterunku w północnej Filadelfii odebrał zgłoszenie o kobiecie twierdzącej, że została porwana i więziona w piwnicy przez kilka miesięcy. Jej noga była poraniona i pokryta zaśnieniami. Ślady po łańcuchu nie pozostawiały złudzeń. Ktoś ją trzymał jak zwierzę. Ale to, co opowiadała, było jeszcze trudniejsze do przyswojenia. Piwnica, inne kobiety, tortury, śmierć. Na pierwszy rzut oka mogło się wydawać, że to kolejna historia związana z narkotykami, prostytucją, przemocą domową. W tej dzielnicy widzieli już wiele, ale tym razem coś było inaczej. Coś w jej oczach, coś w jej tonie. Policjanci spojrzeli na siebie porozumiewawczo. Nikt nie żartował. Sierżant David Savage był na miejscu w ciągu kilku minut. Gdy tylko Józefina wskazała adres, nie czekał na nakaz przeszukania. Wiedział, że jeśli mówi prawdę, każda sekunda jest ważna. Samochód ruszył przez pustoszające ulice, odbijając się od nierówności asfaltu. Józefina siedziała z przodu, milcząca, z dłońmi zaciśniętymi w pięści. Obok niej funkcjonariusz. W lusterku wstecznym widziała własne oczy, szeroko otwarte, szkliste. W głowie kłębiły się wspomnienia, obrazy, zapachy. Każdy zakręt przybliżał ją do miejsca, które jeszcze rano było jej więzieniem. Gdy dojechali na Marshall Street, Józefina wskazała dom bez zawahania. Tam, to ten. Funkcjonariusze spojrzeli po sobie. Dom wyglądał zwyczajnie, zazwyczajnie. Ktoś zapukał. Nikt nie otwierał. W końcu padła decyzja. Wchodzimy. Drzwi nie były zamknięte na klucz. Zatrzasnęły się, ale nie zostały zabezpieczone. Gdy funkcjonariusze nacisnęli klamkę, ustąpiła bez oporu. Przed nimi rozciągała się ciasna sień. Zapach był natychmiastowy, stęchlizna, pot, coś metalicznego, coś zgniłego. Józefina nie wahała się ani przez chwilę, weszła pierwsza, pokazała drogę przez kuchnię, potem przez salon, aż do drzwi prowadzących do piwnicy. Tutaj, powiedziała wskazując. Policjanci spojrzeli po sobie, wyciągnęli broń i ruszyli za nią. Drzwi zaskrzypiały, gdy zostały otwarte. Schody schodziły w dół, ciasne, strome, skrzypiące. Przy każdym kroku. Z dołu biło chłodem. Kiedy zeszli niżej i włączyli latarki, ujrzeli widok, który zatrzymał ich w miejscu. Na ziemi łańcuchy, stary materac, brudne koce, zaschnięta krew, butelki, wiadra i 3 kobiety. Żywe. Patrzyły szeroko otwartymi oczami, jakby nie wierzyły, że ktokolwiek się pojawił. Jedna z nich, młoda, drobna, próbowała wstać, ale nie miała siły. Druga płakała. Trzecia tylko patrzyła. Jesteście bezpieczne, powiedział jeden z policjantów. Już po wszystkim. Ale wszyscy wiedzieli, że to dopiero początek, bo to, co odkryli w tej piwnicy, miało dopiero zacząć wybrzmiewać w salach sądowych, gazetach i nocnych koszmarach. Policjanci wyprowadzili kobiety na zewnątrz. Następnie karetki pogotowia zabrały je na badania. Wszyscy czekali. Zabezpieczyli dom. I wtedy znajomy Buick podjechał na podjazd. Za kierownicą mężczyzna. Gary Michael
Hejdnik. Nie stawiał oporu. Pozwolił się skuć bez słowa. W jego oczach żadnej skruchy, tylko zimna obojętność. Zabrano go od razu na komisariat. Dopiero po zatrzymaniu Hejdnika rozpoczęło się pełne przeszukanie domu. Zapytany o swoje czyny miał tylko powiedzieć: one miały tu lepsze życie niż na ulicy. To był koniec jego wolności, ale dopiero początek rozliczenia z tym, co wydarzyło się w ciemności pod ulicą Marshall Street. Dom przy Marshall Street został szybko otoczony policyjną taśmą. Ulica zamarła, jakby całe miasto na chwilę wstrzymało oddech. Sąsiedzi wyglądali przez firanki, niektórzy ciekawie, inni z lękiem. Przez lata ignorowali ten dom. Teraz był w centrum wszystkiego. Technicy kryminalistyczni rozpoczęli pracę od razu. Każdy pokój został sfotografowany, zabezpieczony i skatalogowany. Ale to piwnica była sercem tej sprawy. Miejscem, gdzie milczenie krzyczało najgłośniej. Znaleziono dziennik, kartki zapisane drobnym pismem z datami i notatkami. Z pozoru nieistotne. Nowa przyszła, nie słuchała, kara. Ale w połączeniu z tym, co mówiły kobiety, stawały się przerażającym dziennikiem tortur. W jednym z wiader ludzkie szczątki, w zamrażarce coś, czego nikt nie chciał identyfikować bez laboratorium. W piekarniku resztki nie do opisania. Każdy szczegół prowadził do jednego wniosku. To miejsce było zaprojektowane nie do życia, ale do cierpienia. Na piętrze znaleziono kasety VHS z religijnymi kazaniami, broszury własnoręcznie napisane przez mężczyznę, który nazywał siebie biskupem. Pisma pełne paranoi, mesjanistycznych wizji i potępieńczych gruźb. I jeszcze jedno – pieniądze. Tysiące dolarów starannie poukładane w szufladach. Notowania giełdowe na ścianach. Człowiek, który mordował, jednocześnie zarabiał fortunę, inwestując w akcje. Józefina, choć wolna, nie była spokojna. Siedziała w komisariacie otulona kocem i odpowiadała na pytania, ale jej oczy były nieobecne. Przenosiły się gdzieś daleko, do ciemnych kątów piwnicy, gdzie czas się zatrzymał. Policjanci nie pytali o wszystko od razu. Nie trzeba było. W tym domu cisza mówiła o wiele więcej. Wieści o zatrzymaniu Hejdnika rozeszły się po Filadelfii błyskawicznie. Już nazajutrz poranne wiadomości pełne były niedowierzania, grozy i sensacji. Reporterzy ustawiali się w kolejce, by uchwycić dom przy Marshall Street na swoich kamerach. Sąsiedzi nie mogli uwierzyć, że to działo się tuż obok nich, za ścianą, za rogiem, za zamkniętymi drzwiami. W komisariacie rozpoczęły się pierwsze przesłuchania. Józefina opowiadała wszystko ze szczegółami. Jej zeznania były spójne, przejmujące i makabrycznie precyzyjne. Nie było wątpliwości, mówiła prawdę. Zespół śledczych z Wydziału Zabójstw i Przestępstw Seksualnych przejął sprawę. W piwnicy rozpoczęto dokumentowanie każdego szczegółu. Rozmieszczenia łańcuchów, prowizorycznych prycz, misek z wodą, kabli. W ścianach odnaleziono ślady prób ucieczki. Na belkach ślady krwi. Najbardziej wstrząsające były jednak zeznania kobiet, które przeżyły. Ich opowieści potwierdzały relacje Józefiny. Tortury, gwałty, głodzenie, manipulacja, strach. I mężczyzna, który potrafił mówić o Bogu z tym samym spokojem, z jakim raził je prądem. Na biurku Hejdnika śledczy znaleźli dziennik, zapis obsesji i eksperymentów. Pisał o rasie idealnej, o posłuszeństwie, o reformie kobiet. Śledczy wiedzieli już, to nie była jednorazowa zbrodnia. To był plan, system i piekło, które działało według własnych reguł. Śledczy, analizując piwnicę przy Marshall Street, nie mogli się nadziwić. Nie tylko brutalnością, ale i systematycznością. Hejdnik nie działał impulsywnie.
Każdy kabel, każda blokada, każdy szczegół w tej piwnicy mówił jedno. Przygotowywał się i zamierzał działać długo. Ale to, co przeżyły kobiety, wymykało się statystykom. To nie była tylko trauma, to był proces. Rozkład osobowości. Gwałt nie tylko na ciele, ale i na tożsamości. Jackie wciąż nie mogła uwierzyć, że stamtąd wyszła. Jej dłonie, mimo upływu dni, trzymały się blisko siebie. Jakby czegoś brakowało, jakby brak łańcucha był czymś obcym. Liza patrzyła przez okno szpitalnej sali, lecz nie widziała miasta. Tylko mrok. Tylko dół. Tylko jego głos. Józefina milczała. Udzieliła pełnych zeznań, ale po nich zamilkła. Jakby spaliła głos, który przez tyle tygodni musiał kłamać, podtrzymywać iluzje i zdobywać zaufanie. Policjanci nie byli pewni, czy to bohaterka, czy też wspólniczka. Ale jedno było pewne, bez niej nikt nie dowiedziałby się, co działo się pod ulicą Marshall Street. Psycholodzy pracujący z ofiarami mówili jednym głosem: to cud, że przeżyły. Ale równie duże wyzwanie dopiero się zaczynało. Jak wrócić do świata? Jak zaufać komukolwiek, skoro przez tygodnie jedynym światem były betonowe ściany, a jedynym Bogiem mężczyzna, który uważał się za proroka? W pokoju przesłuchań Gary Heidnik siedział spokojnie. Odpowiadał, kiedy pytano. Milczał, kiedy mógł. Mówił, że nie rozumie, o co chodzi. Twierdził, że pomagał, że zapewnił im dach nad głową, że one nie chciały wracać. Śledczy patrzyli na siebie w ciszy. Już wiedzieli, że nie mają do czynienia ze zwykłym potworem. Mieli przed sobą człowieka, który wierzył, że stworzył system, i kobietę, która ten system zburzyła. Gary Michael Heidnik nie mówił wiele, ale milczenie w jego wykonaniu nie brzmiało jak skrucha, raczej jak pogarda, jak ktoś, kto uważa, że niczego nie musi wyjaśniać. Na komisariacie siedział spokojnie, ramiona rozluźnione, wzrok jakby nieobecny, ale za tą pozorną obojętnością kryło się coś więcej, coś trudnego do uchwycenia. Śledczy, którzy prowadzili przesłuchania, nie mogli oprzeć się wrażeniu, że ten człowiek nie działał w afekcie, że wszystko było zaplanowane, że miał motyw i że trzymał się go z żelazną konsekwencją. Zaczęli rekonstruować jego życie. Urodzony w 1943 roku, wychowywał się w trudnym, brutalnym domu. Ojciec był surowy, matka zniknęła z jego życia zbyt wcześnie. Już jako dziecko wykazywał oznaki odmienności, wycofanie, dziwne rytuały, skłonności do przemocy wobec zwierząt. W dorosłym życiu próbował różnych ról. Był wojskowym, był technikiem psychiatrii, próbował leczyć innych, zanim sam został pacjentem. Miał za sobą pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Zdiagnozowano u niego schizofrenię paranoidalną, ale to nie zatrzymało go przed kolejnymi krokami. W 1971 roku założył własny kościół, United Church of the Minister of God. Został jego samozwańczym biskupem. Przez lata zgromadził na koncie ponad $500 000, inwestując pieniądze, które zbierał od członków i ofiar. Przedstawiał się jako prorok, obiecywał uzdrowienia, sądził, że jest wybrańcem. Ale jego obsesje były mroczniejsze niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Z dokumentów, które odnaleziono w jego domu, wyłaniał się obraz człowieka, który nie tylko chciał kontrolować, ale tworzyć świat na nowo. Świat, w którym kobiety miały być jego niewolnicami, gdzie cierpienie było narzędziem tresury, gdzie Bóg i przemoc mieszali się w jedno. Śledczy spoglądali na jego zdjęcia, te z czasów giełdowych sukcesów, i zastanawiali się, jak długo trwała ta maskarada i ilu ludzi się na to nabrało. Zaczęto przesłuchiwać jego bliskich, byłych znajomych, współpracowników. Reakcje były powtarzalne. Zawsze był dziwny, coś mi nie pasowało. Był na pewno inny. Ale nikt, absolutnie nikt nie podejrzewał, że w 3-piętrowym domu na Marshall Street
rozgrywa się horror rodem z najgorszych koszmarów. Proces ruszył kilka miesięcy po zatrzymaniu. Opinia publiczna była już rozgrzana do czerwoności. Media nazwały go potworem z Filadelfii. Dziennikarze z całego kraju i z zagranicy przybyli, by obserwować to, co miało się rozegrać na sali sądowej. Ale to nie był zwykły proces. Gary Heidnik, choć oskarżony o przerażające czyny, nie wydawał się przejęty. Ubrany w garnitur z twarzą pozbawioną emocji, siedział spokojnie, jakby był obserwatorem, nie uczestnikiem. Złożył wniosek o reprezentowanie samego siebie w sądzie. Chciał mówić do ławy przysięgłych. Chciał mieć głos. Prokuratorzy przedstawili przytłaczający materiał dowodowy. Zdjęcia z piwnicy, fragmenty dziennika, nagrania zeznań ofiar. Pokazano metalowe łańcuchy, urządzenia do rażenia prądem, notatki dotyczące systemu kar. Ale najbardziej wstrząsające były zeznania kobiet. Opowiadały o gwałtach, o zmuszaniu do przemocy wobec siebie nawzajem, o kobiecie, która zmarła w wyniku zaniedbania, zostawiona bez pomocy, gdy potrzebowała jej najbardziej. Józefina mówiła też o tym, co stało się potem, o tym, co zrobił z jej ciałem. Zeznała, że Heidnik pozbył się go w bardzo brutalny sposób, by zniszczyć dowody. Wyrzucił wszystko i pochował w niektórych miejscach w domu. Zapach rozchodzący się po domu był tak intensywny, że sąsiedzi zaczęli się niepokoić i to właśnie zapach doprowadził ich do podejrzeń. Józefina zeznawała jako główny świadek. Jej relacja była spokojna, niemal zimna. Mówiła o dniach w piwnicy, o głodzie, o przemocy, o psychologicznej grze, w którą zmuszona była grać. Jej słowa wywoływały ciszę, wstrzymane oddechy. Nawet sędzia przez chwilę milczał dłużej, niż wymagała tego procedura. Obrona próbowała podważyć jej wiarygodność. Wskazywano na przeszłość Józefiny, pracę seksualną, uzależnienia. Pytano, dlaczego nie uciekła wcześniej, dlaczego wróciła z Garym do domu kilka razy. Sugerowano współudział, ale żadne z tych pytań nie złamało jej zeznań. W pewnym momencie procesu obrońcy Heidnika podjęli próbę ogłoszenia go niepoczytalnym. Przywołano historię chorób psychicznych, dokumentację z leczenia, wcześniejsze epizody halucynacji. Twierdzono, że nie miał świadomości swoich działań, ale eksperci powołani przez prokuraturę byli zgodni. Heidnik miał świadomość swoich czynów i działał metodycznie, z premedytacją. Sąd miał przed sobą trudną decyzję. Z jednej strony człowiek z historią psychiatryczną, z drugiej systematyczny sprawca zbrodni, które nie miały precedensu. Gdy ława przysięgłych ogłosiła wyrok, w sali sądowej zapanowała cisza. Dzień ogłoszenia wyroku był wyjątkowo chłodny, choć to był już wiosenny marzec 1989 roku. Przed gmachem sądu zebrał się tłum, reporterzy z kamerami, ludzie z transparentami, przechodnie z zaciekawieniem zerkający zza policyjnych barierek. Wszyscy chcieli zobaczyć koniec tej historii. Chcieli twarzy potwora. Sala sądowa była pełna, rodziny ofiar, funkcjonariusze, dziennikarze. W ławach przysięgłych twarze napięte, zmęczone. Proces trwał długo. Przesłuchano dziesiątki świadków, pokazano dziesiątki dowodów i teraz wszystko to miało się rozstrzygnąć. Gary Heidnik siedział nieruchomo. Tak jak zawsze, jakby wszystko, co działo się wokół niego, nie dotyczyło go bezpośrednio. Jakby był kimś innym, kimś ponad to, albo obok. Gdy przewodniczący ławy przysięgłych podniósł się, w sali zapanowała absolutna cisza. Każde słowo brzmiało jak wyrok sam w sobie. Uznajemy oskarżonego Garego Michaela Heidnika za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów. Lista była długa. Morderstwo pierwszego stopnia, porwania, gwałty, znęcanie się, przetrzymywanie, narażenie życia, profanacja zwłok.
Sędzia odczytał wyrok. Kara śmierci przez porażenie prądem. Z sali rozległ się cichy jęk. Ktoś zapłakał, ktoś wyciągnął różaniec, ale Gary nie poruszył się nawet o milimetr. Spojrzał tylko raz, nie wiadomo na kogo, i znowu zsunął wzrok w dół. Józefina była obecna, stała z tyłu, nie płakała, nie drżała, patrzyła prosto przed siebie. Nie dlatego, że nie czuła nic, ale dlatego, że czuła zbyt wiele. To był koniec, ale też dopiero początek, bo żaden wyrok nie mógł cofnąć tego, co wydarzyło się w piwnicy na Marshall Street. Po ogłoszeniu wyroku wszystko powinno było się skończyć, ale dla kobiet, które przeżyły, nic się nie skończyło, bo nikt nie uczy, jak wrócić do normalności po takim piekle. Jackie Askins próbowała spać przy zapalonym świetle, ale i tak budziła się z krzykiem. Gdy zamykała oczy, widziała ceglane ściany i słyszała brzęk łańcuchów. Przeniosła się do matki, lecz nawet w nowym miejscu nie czuła się bezpiecznie. Mówiła, ściany nie mają końca. Zawsze jest jakieś ukryte przejście, z którego nie można wrócić. Liza Thomas została przyjęta na terapię odwykową. Uczestniczyła w zajęciach grupowych, ale rzadko się odzywała. Jej dłonie drżały, gdy przechodziła obok mężczyzn. Lekarze mówili, że potrzebuje czasu. Ale Liza wiedziała, że czas nie zawsze leczy. Czasem tylko przesuwa ranę głębiej. Józefina Rivera zniknęła z nagłówków. Po procesie wróciła do anonimowości, jakby świat nie mógł zdecydować, czy była ofiarą, czy bohaterką, czy może czymś pomiędzy. Pomagała policji, tak, ale też uczestniczyła w tym, co się działo. Wbrew sobie, dla przetrwania, dla życia. Jej milczenie po rozprawie było głośniejsze niż jakiekolwiek słowa. Gary Heidnik trafił do celi śmierci. Przez pierwsze miesiące nie okazywał żadnych emocji. Czytał Pismo Święte, pisał listy. Wierzył, że będzie apelacja, że jeszcze przemówi do świata jako prorok. Nie okazywał skruchy. Nie poprosił o przebaczenie. W listach pisał o królestwie, które przyjdzie, o woli Boga. W społeczeństwie toczyła się debata, czy kara śmierci to sprawiedliwość, czy zemsta, czy system zawiódł wcześniej, pozwalając mu działać tyle czasu. Czy kobiety mogły zostać uratowane wcześniej, gdyby ktoś zapukał do drzwi, gdy unosił się smród? Ale te pytania nie miały odpowiedzi. Pozostawała tylko pamięć i opowieść, która musiała zostać opowiedziana, by nic takiego nie wydarzyło się ponownie. A dom przy Marshall Street zniknął, dosłownie. Kilka lat później został zburzony. Na jego miejscu wyrosła pusta działka. Trawa, płot, kilka dziecięcych zabawek, jakby nic się tam nigdy nie stało. Ale ci, którzy pamiętali, wiedzieli, bo pewne piwnice zostają w pamięci na zawsze. W zakładzie karnym czas płynął inaczej. Gary Heidnik nie zmienił swojego tonu, ani razu nie przyznał się do winy. Jego cele wypełniały religijne księgi, dziwne notatki, fragmenty Biblii pisane własną ręką na marginesach więziennych formularzy. Nadal uważał się za proroka. Nadal pisał o nowym świecie. W 1997 roku złożono ostatnią apelację, która została odrzucona. W 1999 roku sędzia podpisał wyrok wykonania kary. Heidnik, jako jeden z nielicznych w historii Pensylwanii, miał zostać stracony. 9 lipca 1999 roku o godzinie 22:29 wykonano egzekucję. Oficjalnie bez komplikacji, po cichu, bez krzyku, bez ostatniego słowa. Prorok milczał do końca. Po jego śmierci nikt nie zgłosił się po ciało. Został pochowany w bezimiennym grobie.
Tylko numer bez imienia, tylko data bez epitafium. I może to jedyne, co było sprawiedliwe. W wiadomościach mówiono o zamknięciu jednej z najciemniejszych kart historii Filadelfii. Ale dla tych, którzy przeżyli, historia nigdy się nie skończyła. Trauma nie zna daty wyroku, nie zna daty śmierci oprawcy. Józefina napisała książkę. Jackie odwiedziła miejsce, gdzie stał dom. Liza nie chciała mówić. Agnes zniknęła. Ale wszystkie one, choć w różny sposób, niosły ze sobą wspomnienie tamtej piwnicy. I może właśnie dlatego ich głos musiał wybrzmieć. Lata mijały, a sprawa Garego Hejdnika powoli znikała z pierwszych stron gazet. Ale echo tamtych wydarzeń wciąż rezonowało w rozmowach policjantów, w opracowaniach kryminologów, w pytaniach studentów prawa i psychologii. Pojawiły się filmy, dokumenty, książki, historie o domu grozy i proroku z piwnicy. Ale żaden z tych materiałów nie oddawał w pełni tego, co naprawdę przeżyły kobiety. Bo jak opisać klaustrofobię zamknięcia, zapach brudu, smak strachu, który rozlewa się w ustach, gdy zbliżają się kroki oprawcy? Jackie próbowała wrócić do pracy, uczyła się funkcjonować z traumą. Każdy dzień był walką. Liza wyjechała, zmieniła nazwisko, miasto, fryzurę. Chciała zapomnieć. Józefina przestała odbierać telefony od dziennikarzy. Nie chciała być twarzą tej historii. Chciała być matką, człowiekiem. Kimś, kto może kupić chleb, nie widząc swojej twarzy na okładce tabloidu. Dla świata historia Hejdnika była zamknięta, ale dla tych, którzy w niej żyli, nigdy nie była tylko historią. Ona była życiem, które trzeba było odbudować. Cegła po cegle. Bez planu, bez gwarancji. I że piwnice, te prawdziwe i te w głowie, w końcu się zamkną. Na zawsze. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej poruszającej, mrocznej i niezwykle trudnej historii. To nie była łatwa opowieść ani dla mnie, ani być może dla Was. Ale właśnie dlatego trzeba ją było opowiedzieć. Bo prawda, nawet ta najbardziej bolesna, zasługuje na to, by wybrzmieć. Jeśli dotarliście aż tutaj, bo był to bardzo długi odcinek, dziękuję Wam za uwagę, za wspólnie spędzony czas i za odwagę, by mierzyć się z historiami, które nie powinny się wydarzyć, a jednak się wydarzyły. Jeżeli lubicie mój podcast i podobają się rzeczy, które robię dla Was, bardzo proszę o subskrypcję, komentarze oraz podniesienie łapki w górę. To dużo dla mnie znaczy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Kryminalnych Opowieści.